Mieszkańcy nadwiślańskich wsi budowali różne rodzaje łodzi. Przede wszystkim jednak były to łodzie rybackie. A ponieważ ryba tylko drzewo lubi, bo na rzece metalowe łódki podobno bardziej od drewnianych hałasują, to łodzie robiono z desek. W Murzynowie szkutnika nazywano szlaubauerem. Łodzie budowano z desek sosnowych, zaczynając konstrukcję od dna. Deski na dno musiały być grubsze niż na burty, tak zwane pięcioćwierciówki, czyli o grubości około 4 cm. Ręczna obróbka desek wymagała bardzo sprawnego posługiwania się narzędziami ścisielskimi, przede wszystkim siekierą. O tym, że jest to skomplikowane, młody adept etnografii z Warszawy przekonał się na własnej skórze już na początku całego procesu. Dno należało poprzecznie wzmocnić kawałkami twardego drewna, najlepiej dębiny, które nazywano sztabami. Krzywiznę łodzi budowniczy wyznaczał, odrysowując ją od specjalnego szablonu. Kształt miał duże znaczenie, bo dobra łódka jest jak kaczka. W przodku szersza, więc z wody nie ciągnie i idzie letko, a jak będzie tył szerszy, to idzie ciężko. Dlatego drewniany szablon był jedną z pilniej strzeżonych pomocy budowniczego łodzi. W Murzynowie u szlambauera Henryka Gurdzińskiego czuwała nad nim sama Matka Boska z Kępska. Ponieważ dziób i rufa łodzi powinny być nieco uniesione ku górze, dno należało wygiąć. Przy gięciu grubych desek dna trzeba było uważać, żeby nie pękły. Po polaniu wodą stawały się bardziej elastyczne, a niektórzy nawet parzyli wyginane drewno wrzątkiem. Gwoździe do zbijania łodzi powinny mieć duże, dobrze rozklepane główki, które będą przytrzymywać materiał uszczelniający otwór zrobiony w desce przez gwóźdź.
Dlatego każdy gwóźdź owijano przy główce pakułami. Boki łodzi robiono z desek o połowę cieńszych niż dno, grubości około 2 cm. Gwoździe łączące deski burty rozmieszczano w regularnych odstępach około 25 cm. Tył łodzi pasowano zawsze najpierw, przed przyginaniem i pasowaniem desek na dziobie.
Na każdą burtę łodzi zużywano po 2 deski. Kolejną deskę przecinano wzdłuż na pół i po obrobieniu mocowano je na burtach, tworząc tzw. pas, służący do wzmocnienia ich konstrukcji. W sumie na łódź potrzeba było 7 desek. Wręgi, które wzmacniały konstrukcję łodzi od środka, wykonywano z twardej dębiny lub drewna robini akacjowej. Wykorzystywano przy tym naturalne wygięcia konarów, które po przepiłowaniu i obrobieniu siekierą spasowywano razem tak, by odpowiadały krzywiźnie wnętrza łodzi. Wióry, które były odpadem z obróbki drewna, można było wykorzystać na opał. Uszczelnienie łodzi wymagało jej odwrócenia do góry dnem, do czego potrzebna była pomoc sąsiadów. Wszystkie spoiny dna uszczelniano pakułami zwijanymi w rodzaj powrósła, które starannie utykano między deski.
Po utkaniu spoin następowało smułowanie, do którego umieszczano łódź nieco niżej, zestawiając ją z kozłów, na których była budowana. Wióry świetnie nadają się na podpałkę i ognisko, na którym podgrzewano smołę w żelaznych garnkach. Szybko buchało płomieniem. Najpierw należało starannie posmołować utkane pakułami spoiny, a dopiero potem za pomocą pędzla pociągnąć smołą deski dna i boków łodzi. Łódź do zwodowania ściągano koniem, podkładając pod jej dno grube żerdzie, na których toczyła się kurzece. Dawniej u Górdzińskiego z Murzynowa drewniane łodzie zamawiali rybacy od Nieszawy aż pod Warszawę, płacąc, jak mówił Schlaumbauer, równowartość 200 kilo wieprza. Bo tylko jak kogoś stać było na takie 2 świniaki po 100 kilo, to mógł takie łódkę sobie fądnąć.